Pewne sprawy są obrzydliwe i to będzie dokładnie taka. Nie boję się wam o nich mówić, bo uważam, że każda historia warta jest opowiedzenia. Ten człowiek był potworem, choć nigdy do końca tego tak nie widział. On uważał, że tylko szukał miłości. Ocencie sami i ostrzegam, będzie dziś ciężko. Tu Agata i zbrodnia, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby podbić i polubić ten film. To naprawdę mi pomoże. A jeśli uznacie, że może zainteresować on kogoś z waszych znajomych, to również go udostępnijcie. Naturalnie nie zapomnijcie, żeby zasubskrybować mój kanał oraz włączyć powiadomienia, żeby żaden z odcinków was nie ominął. Jeśli chcielibyście docenić moją pracę, możecie postawić mi kawę. Link, gdzie możecie to zrobić, znajdziecie w opisie pod odcinkiem. Za każde wsparcie bardzo wam dziękuję. Chciałam Was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem Wam bajkę o Bobie Berdelli. Robert Berdella Jr., znany jako Bob Berdella, urodził się 31 stycznia 1949 roku w Cayuga Falls w stanie Ohio. Jego rodzicami byli Robert Berdella Sr. i Mary Louise. Miał również młodszego brata, który miał na imię Daniel. Rodzina była bardzo religijna i właśnie religia odgrywała ogromną rolę w jego wychowaniu. Naturalnie w tym przypadku surowe zasady rzymskokatolickie, które forsowane były przez mało miłosiernego ojca, odcisnęły piętno na tym chłopcu. Robert senior bowiem był bardzo surowy, ujmując to elegancko. Tak naprawdę jego zachowanie było pełne przemocy, nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. Kolejny przykład, że fanatyzm często skręca w bardzo ciemną stronę. Ojciec nie tylko znęcał się fizycznie nad synami, ale przede wszystkim psychicznie, a najwięcej cięgów spadało na Roberta właśnie. Młodszy brat Boba, Daniel, był zdecydowanie ulubionym synem. Tylko i wyłącznie dlatego, że był dobry w sporcie, czyli w oczach despotycznego ojca, który uznawał tylko prawo siły, sprawność fizyczna wyznaczała wartość człowieka. Senior chciał męskich synów, a tu lipa. Bob wolał sztukę, zbieranie znaczków czy malowanie. Ojciec, chcąc wybić mu z głowy te ciepłe hobby, lał go skórzanym pasem aż równo puchło. Jakby tego było mało, Robert miał również podgórkę w szkole. Przede wszystkim uchodził za samotnika. Był też dręczony przez rówieśników. Wiemy doskonale, że najbrutalniejsze są dzieciaki, a jak tylko wyczują słabszego w stadzie, to już po ptokach. No i Robert był takim słabym ogniwem. Miał słaby wzrok, więc musiał nosić okulary w bardzo grubych oprawkach. Kto nie darł łacha z kogoś, że ma denka od butelek? Niestety zapewne większość z nas. Ja niestety przyznaję się do grzechu. Miał też wadę wymowy. Zabójcze połączenie. Niewyględny i jeszcze nie umie mówić. Modelowa ofiara. I nie będzie zdziwieniem, że było mu ciężko, ale z drugiej strony jednak jest pewne zaskoczenie. Bo w sumie to, choć może i czasem czuł się kiepsko z powodu zaczepek, to jednak radził sobie w szkole świetnie. Zawsze się wyróżniał, bo był niezwykle inteligentny. Ale nie tak, że ta inteligencja pomogła mu wyjść z różnych opresji. On należał do osób, u których inteligencja właśnie od najmłodszych lat rodziła arogancję. Czyli nie dość, że brzydki, to jeszcze wkurzający i przemądrzały. Zawsze uważał się za lepszego od innych. I nie tylko uczniowie nim gardzili. Nauczyciele też, a to już trzeba mieć specjalny talent. Więc był tym samotnikiem. Ale nie dlatego, że był tajemniczym chłopakiem, który jest niezrozumiany przez świat. Był po prostu mędą, która irytowała wszystkich. Sytuacja w szkole nie była więc dla niego łatwa, choć nie robił nic, żeby cokolwiek zmienić w tej kwestii. Tak wyglądało dzieciństwo Boba.
Jednak to jego nastoletnie lata były bardzo istotne dla rozwoju jego późniejszych praktyk. Przede wszystkim, gdy Bob wszedł w okres dojrzewania, uświadomił sobie, że jest gejem. I teraz wyobraźcie sobie, jaki to musiał być stres dla tego młodego chłopaka. Już i tak był na straconej pozycji jako czarna owca w rodzinie. A teraz jeszcze to? Jakby despotyczny i fanatyczny ojciec się dowiedział, to byłoby po nim. Dlatego nic nie mógł zrobić, tylko ukrywać swoje prawdziwe ja. Siedział głęboko w szafie i czekał, kiedy będzie mógł z niej wyjść. Ale zanim udało mu się poukładać w głowie, co się z nim dzieje i jak się z tym uporać, uderzyła tragedia, jakiej nikt się nie spodziewał. Ponieważ jego ojciec, ten, którego tak bardzo się bał, ale również i kochał, z ciężką do opisania potęgą, nagle zmarł na zawał serca w wieku zaledwie 39 lat. To naprawdę załamało chłopaka, który całe życie zabiegał o akceptację i miłość ojca, a teraz miał już jej nigdy nie otrzymać. Nie potrafił się z tym pogodzić. Nic nie koiło jego bólu i rozgoryczenia. A kiedy przeżywamy takie tragedie czy rozczarowania, szukamy w tym sensu, bo inaczej nie da się przetrwać. Dlatego Bob zwrócił się ku jedynej rzeczy, jaka była mu znana, czyli religia. Nie tylko chciał zrozumieć, dlaczego jego ojciec tak wcześnie go opuścił, ale po części czuł, że poświęcając się religii, której tak bardzo oddany był jego ojciec, w pewnym sensie będzie bliżej niego. Ale jego wewnętrzne demony nie pozwalały mu w pełni przyjąć nauki katolickiego kościoła. Jak mógł zaakceptować to, co mówiła o homoseksualizmie? Przecież on czuł pociąg do mężczyzn i w sumie nie czuł, że to coś złego. Ale nadal poszukiwał sensu we wszystkim, dlatego powoli otwierał się na inne religie i tam próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg odebrał mu ojca tak wcześnie. No i rozczarował się, bo kompletnie nie zadowalało go to, co odkrywał. Czuł coraz większą złość i pogardę, dlatego ostatecznie odwrócił się od religii całkowicie. Pozbawiony złudzeń, zwrócił się w kierunku matki, aby odnaleźć choć trochę ukojenia. I tu kolejne rozczarowanie. Nie znalazłam za wielu informacji na temat tej kobiety. Nie wiem, jakie relacje łączyły ją ani z Robertem seniorem, ani z jej dziećmi. Podejrzewam, że skoro mąż lał Roberta, to jest prawdopodobieństwo, że ona też dostawała wciry. Ale tego nie wiem. To są moje przypuszczenia, więc jej decyzja, jaką podjęła zaledwie kilka miesięcy po śmierci męża, po pogrzebie kobieta wyszła ponownie za mąż. Wyobrażacie sobie, jak poczuł się Bob? Totalna i ostateczna zdrada. Kobieta, która miała być jego kotwicą, w której szukał pocieszenia, wybrała innego. Ta zniewaga krwi wymaga. Bob nie chciał się z tym pogodzić. Nigdy nie zaakceptował nowego męża, co praktycznie zakończyło jego relację z własną matką. Jakby tego było mało, Bob miał naprawdę pod górkę. Żeby uwolnić się na choć trochę z domu, zaczął pracować na część etatu w lokalnej restauracji. Praca jak to praca. Nic specjalnego, ale zawsze to trochę zajęta głowa, no i ekstra kasa zawsze się przyda. Jednak miejsce, które miało być mu azylem, stało się miejscem, w którym stała się mu krzywda. Wiecie, jak to jest. Drapieżnik zawsze wyczuje ofiarę, a Bob był nią bez dwóch zdań. Przygnębiony i samotny, nie mógł liczyć na nikogo. To widział inny kolega z pracy i postanowił to wykorzystać. Teraz nadmienię, że to, co wam opowiem, wiemy tylko i wyłącznie z ust samego Boba. Nigdy nie zgłosił oficjalnie tego, co miało miejsce, więc nie ma żadnych dowodów na to, że jest to prawda. Jednak jestem w stanie w to uwierzyć. Więc co się takiego stało? Już zapewne się domyślacie, więc nie będę przedłużać. Podczas jednej z późnych zmian, kiedy Bob i jego kolega sprzątali kuchnię przed zamknięciem, zgodnie ze słowami Boba, owy kolega dopuścił się czynności seksualnych na nim bez jego zgody. Co dokładnie zaszło, nie wiem. Nie powiedział. Jednak było to coś, co straumatyzowało chłopaka. Plus fakt, że był z tym całkowicie sam, było dodatkowo bardzo ciężkie dla niego. Nie miał komu o tym powiedzieć. Bał się, że wyjdzie na jaw jego orientacja. Przypominam, że były to lata 60., więc jego obawy były uzasadnione. Plus facet napadnięty przez innego i do tego wykorzystany seksualnie, to już w ogóle był obciach.
Nikt się do czegoś takiego nie przyzna. To po pierwsze, a po drugie, kto podejdzie do tego poważnie? I niestety do dziś nie bardzo się to zmieniło, bo mężczyźni padający ofiarą przemocy jeszcze rzadziej się do tego przyznają niż kobiety. Okej, mamy już dwa wydarzenia w życiu Boba, które dołożyły cegiełkę do jego późniejszego życia. Ale trzecia rzecz była najważniejsza. W całym tym syfie, jaki go otaczał, budziło się coś jeszcze nieokreślone. Sam Bob chyba sobie jeszcze nie zdawał sprawy, że coś się zaczyna. Aż pewnego dnia obejrzał film, który obudził w nim coś, co już nigdy nie chciało zasnąć. Kolekcjoner. To film z 1965 roku opowiadający o mężczyźnie, który zakochał się w swojej koleżance z pracy, ale nie umiał jej tego okazać. Nazwijmy to w normalny sposób. Dlatego porwał ją i przetrzymując, liczył na to, że ona się w nim z czasem zakocha. W dobie dzisiejszego dark romance brzmi to pociągająco, ale zapewniam was, że tak nie jest. A kiedy taka myśl pada na podatny grunt, a umówmy się, że Bob był już dość wypaczony do tego czasu, zapowiadało to wielką tragedię. Ale Berdella nie widział w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Był przecież bardzo samotnym i głęboko nieszczęśliwym młodzieńcem, który nie zaznał w życiu ani chwili zdrowej relacji z człowiekiem. Więc kiedy oglądał ten film, poważnież zaczął się podniecać na myśl, że mógłby sprawić, aby ktoś go pokochał, jeśli będzie go przetrzymywał wbrew jego woli. I tak w sumie jest to możliwe. Wiemy, co to jest syndrom sztokholmski, ale umówmy się, że takie coś śmierdzi patolą na kilometr. Przejdźmy do roku 1967, ponieważ jest to kolejny ważny krok w jego życiu, przybliżający nas do tego, co działo się później, czyli powodu, z jakiego się tu spotykamy. A jeśli nadal jesteście ze mną, przypominam o subskrypcji, kciuku w górę i komentarzu. W tym roku Bob ukończył 18 lat i w końcu uwolnił się ze znienawidzonego domu. Wyjechał do Kansas City, aby kontynuować naukę na uniwersytecie, a dokładnie to Kansas City Art Institute. Jeszcze tego nie wspomniałam, ale Bob, mimo że był bardzo dobrym uczniem i wszyscy myśleli, że wybierze karierę lekarza lub prawnika, on kochał sztukę i ostatecznie postawił na ten kierunek. I jak to bywa w świecie sztuki, można tam spotkać niezłe egzemplarze. Oczywiście Bob był jednym z nich. Od samego początku wykazywał ciągoty do skrajności, a przede wszystkim do bardzo ryzykownych zachowań. Szybko zaczął eksperymentować z narkotykami, zwłaszcza tymi halucynogennymi. Tylko, że to akurat nikogo nie dziwi. Wszyscy wiemy, że Bohema narkotykami stoi. Ale Bardella był ekstremalny w tym, co robił. Niejednokrotnie został aresztowany za posiadanie znacznych ilości substancji zakazanych. Jednak noc na dołku niczego go nie nauczyła, wręcz przeciwnie. Okazało się, że choć przesuwał granice coraz dalej, żadne poważne konsekwencje go nie spotkały. Ale to podczas zajęć artystycznych pokazywał swoją najmroczniejszą twarz. Sztuka to ciężki temat dla mnie, kompletnie się na niej nie znam. Jeśli coś mi się podoba, to mi się podoba. Jestem naprawdę prostą dziewczyną. Nie ukrywam, że generalnie nie rozumiem sztuki, zwłaszcza jakichś wielkich wywodów, co autor miał na myśli albo czego symbolem jest dane dzieło. Ale jedno mogę przyznać, że to, co robił Berdella, było powalone. I choć nie wiem, jaką historyjkę do tego dopisywał, dla mnie to był pożyg przez wielkie P, a nie sztuka. Dobra, trochę was już przygotowałam, ale teraz wprost ostrzegam, będzie grubo, a w roli głównej będą zwierzęta. Niestety Bob lubił wprowadzać ludzi w zakłopotanie, a robił to właśnie poprzez sztukę. Tylko, że to, co robił Bob, sztuką nie było. Nie, nie. On lubił eksperymentować na żywych zwierzętach. W ramach swojego performance sprawdzał, jak żywe zwierzęta reagują na różne rzeczy. Brzmi niewinnie? Broń Boże. Podczas jednego z takich pokazów gotował żywcem kaczkę. Innym razem przyniósł kurę i postanowił wstrzyknąć jej różne rzeczy, między innymi narkotyki. Ale tak się rozochocił, że kura wykitowała od igieł, zanim jeszcze poczuła wpływ substancji, jakie je podał. Mało? To trzymajcie się, bo raz przyprowadził psa i postanowił powtórzyć akcję z kurą. I tak z innej beczki. Kto na to pozwalał?
Już gotowanie kaczki powinno było go zdyskwalifikować z przyszłych występów, ale wróćmy do psa. Niestety zwierzę cierpiało znacznie dłużej niż kura i ostatecznie zdechło. I tym razem ktoś poszedł po rozum do głowy i wykopał go z instytutu na zbity pysk. Choć artystą nie został, nie zamierzał wracać do domu rodzinnego. Postanowił zostać w Kansas City i tu zbudować swoją przyszłość. Znalazł pracę jako kucharz i na tyle mu się wiodło, że mając zaledwie 20 lat kupił dom przy ulicy Charlotte Street 4315. Adres, który do dziś budzi grozę w mieszkańcach miasta. Choć Bob zaczynał jako zastraszony i samotny dzieciak, z czasem stał się coraz bardziej pewny siebie, a wręcz arogancki. Wspomniałam, że był przemądrzałym dzieciakiem, trochę jak Smerf Ważniak. To teraz, jako młody mężczyzna, był irytujący do kwadratu, ale mimo to wiedział doskonale, że w nowym miejscu musi pokazać się z tej lepszej strony. Więc kiedy wprowadził się do domu, zaczął nawiązywać kontakty z sąsiadami i choć dostał szybko łatkę dziwaka, to był tolerowany w okolicy. Na tyle się zblendował z krajobrazem, że wstąpił do straży sąsiedzkiej, co dawało mu całkiem dobrą pozycję wśród mieszkańców. I w sumie zapuścił korzenie, czego zapewne sam się nawet nie spodziewał. Powoli zaczął odpuszczać swoje dziwactwa i stał się szanowanym członkiem społeczności lokalnej. Lata leciały i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nie, a część z ludzi, z którymi Bob wszedł w interakcję, żyła krótko i bardzo nieszczęśliwie, ale po kolei. Minęło wiele lat w pozornym spokoju. Bob, ulubieniec okolicy, spijał śmietankę, na którą pracował latami. Na zewnątrz miły, choć lekko dziwny gość, zawsze uśmiechnięty i pomocny. Trochę jak John Wayne Gacy, tak mi się skojarzyło. Miał już 30 lat i czuł, że jego życie jeszcze nie doszło do tego etapu, w którym mógł w pełni osiągnąć szczęście. Postanowił więc zaryzykować i założyć swój własny biznes. Cały czas czuł, że żyje pod czyjeś dyktando. Najpierw despotycznego ojca, później jako czyjś pracownik. Nie spełnił się jako artysta, więc czas najwyższy podjąć ryzyko. Jego życie było stabilne. Nie miał rodziny na utrzymaniu, więc czemu nie? I choć na zewnątrz był lekko dziwacznym, ale miłym i odpowiedzialnym Bobem z sąsiedztwa, postanowił wypuścić swoją ekscentryczną stronę na wolność. Otworzył więc sklep z dziwacznymi przedmiotami, trochę jak w Luna Parku czy w cyrku. Swoją firmę nazwał Bob's Bizarre Bazaar, co można przetłumaczyć jako dziwaczny bazar Boba. Można tam było kupić rzeczy, których zazwyczaj nie znalazłoby się w zwykłych sklepach. Oferował wiele przedmiotów w stylu vintage i antyków, a nawet okultystyczne artykuły, co z pewnością budziło pewne poruszenie na przedmieściach, gdzie ludzie raczej mieli kij od szczotki wepchnięty tam, gdzie światło nie dochodzi, ale Bob się tym nie przejmował. I to w sumie okazało się słuszną drogą, bo mimo potencjalnych przeszkód, jego sklep okazał się ogromnym sukcesem. Nie tylko sąsiedzi przychodzili poszperać między półkami, ale z czasem ludzie z okolicznych miast przyjeżdżali, żeby zobaczyć, co się tam święci. Jego sukces był tak duży, że nawet udzielił wywiadu telewizyjnego, co dodatkowo nakręciło jego popularność. Był rok 1982 i Bob nareszcie poczuł, że żyje. Ale była nadal jedna rzecz, która się nie zmieniła i bardzo doskwierała Bertelli. Mianowicie jego życie prywatne nie było tak udane, jakby mogło się wydawać. Owszem, osiągnął niebywały sukces w biznesie, ale to była tylko przykrywka. Pewny siebie i przebojowy Bob w głębi był nadal nieszczęśliwym i samotnym człowiekiem. Długo cierpiał po stracie ojca, a dodatkowo ukrywał swoją seksualność z obawy, że jeszcze bardziej zostanie odrzucony przez bliskich. Jednak po wyjeździe na studia odważył się zgłębić swoją seksualność. Przyznał nawet, że jest gejem, choć nie wiem jak zareagowali. Ten wątek nie jest jakoś mocno rozwinięty w jego życiorysie. Ale rzeczywiście, po tym jak uwolnił się z domu, zaczął umawiać się na randki, chodzić do klubów i ogólnie otwierać się na nowości. Jednak żaden związek nie był poważny. Nie zakochał się w nikim i to mu bardzo ciążyło. Nie nawiązał on również żadnej przyjaźni, bo choć po kupieniu domu wpasował się w lokalsów, to była rola, którą grał. Nie umiał się otworzyć i pokazać prawdziwego ja, bo wiedział, że nikt go nie zaakceptuje. Więc na zewnątrz człowiek sukcesu,
w środku nieszczęśliwy i samotny. Na każdego przychodzi jednak pora i Bob również w końcu poznał kogoś, kto postawił jego świat na głowie. W tym samym roku, co otwarcie sklepu, przydarzyło się coś, co potencjalnie mogło zmienić wszystko. Bob poznał kogoś i się zakochał. Nie ma informacji, jak ten mężczyzna się nazywał, ale wiemy, że Berdella wpadł po uszy, a ich związek był intensywny i gwałtowny. Ale nie tak, że lali się po gębach. Nie, nie. Bardziej w sensie, że ich namiętność naładowałaby nie jeden akumulator. Tylko, że coś poszło nie tak. I tak jak nagle się zaczęło, tak samo się skończyło. Bob był zdruzgotany, bo jego ukochany opuścił go bez słowa. Po prostu nagle zaginął w akcji. Był załamany. Złamane serce to nie żarty. Zwłaszcza, że miał bardzo niskie poczucie własnej wartości, a taki kosz dobił go totalnie. Plus raz zasmakował tak silnej namiętności, że teraz nie chciał wrócić do celibatu. Postawił więc na szybką miłość, czyli seks za kasę. Ale to nie było to chwilowe zagłuszenie, natychmiastowa ulga, ale tylko na chwilę. On chciał więcej, ale nie było takiej opcji w tej konfiguracji. Dodatkowo frustrowało go, że musi płacić za seks, za coś, co miał wcześniej za darmo. A do tego żaden z chłopaków już po wszystkiemu nie chciał z nim zostać, czy nawet nie chciał wrócić ponownie na kolejny numerek. To również podkopywało jego samoocenę, bo to mogło oznaczać, że jego konar nie płonie wystarczająco mocno, czy jakoś tak. Jednak z tych wątpliwych randek wyszła jedna rzecz, której Bob był pewny. Wolał zdecydowanie młodszych partnerów. A że nie chcieli z nim zostać, kiedy prosił, postanowił, że zrobi coś, co sprawi, że jednak zostaną. Ale spoko, spoko. To jeszcze nie to, co myślicie. Dojdziemy do wszystkiego. Teraz wykoncypował sobie, że przecież większość z tych chłopców jest zapewne bezdomna i uzależniona od narkotyków, więc zaoferuje im to, czego im potrzeba. Nie siebie, ale dom i dostęp do ćpania. I co? Oczywista oczywistość, że teraz bardzo chętnie zostawali. Z czasem jego dom przy Charlotte Street zapełnił się młodymi, czasem naprawdę młodymi chłopcami, którzy znaleźli azyl w jego domu. I nie, to nie był jakiś seks loch, bo tak można by pomyśleć. Naturalnie Bob miał swoje powody, dla których sprowadził tych chłopców do siebie, jednak początek był zdecydowanie niewinny. Lokatorzy korzystali z czystego łóżka, prysznica i ciepłego posiłku. Bob nie oczekiwał nic w zamian. Rzeczywiście chciał im pomóc, ale dobre intencje poszły szybko na bok, kiedy do głosu doszła chuć. Bob, mając tyle młodych, jędrnych ciał wokół, dał się ponieść. Narastała w nim coraz większa tęsknota i frustracja, i wszystkie podłe cechy jego charakteru pojawiły się ponownie jak nieleczona Wenera. Ale był typem powolnego predatora. Nie rzucał się na nikogo, ale wywierał presję. Dawał do zrozumienia, że w sumie to należy mu się wdzięczność i jakoś powinni mu oddać przysługę za przysługę. A zapłatą miało być ich ciało. Nie będzie żadnym zdziwieniem, jak powiem wam, że prawie każdy z tych biednych, zagubionych chłopców uległ naciskom Boba. Bo jaka była alternatywa? Albo numerek z tym oblechem, albo powrót na ulicę. Ale to była tragedia, bo po raz kolejny uczyli się, że nie ma nic za darmo. I każdy jest drapieżnikiem. Tragiczna sytuacja. Czy Bob był w końcu usatysfakcjonowany? Nie, bo choć miał seksu aż nadto, to nadal nie było to, czego pragnął. Długotrwałej relacji. A rotacja w jego domu przypominała tą na dworcu miejskim. Lokatorzy szybko wymieniali się, bo nikt na dłuższą metę nie chciał być seks zabawką. Zawsze istniało ryzyko, że rano chłopaka już nie będzie. A Berdella chciało kochać i być kochanym. Brzmi to w sumie normalnie, tylko że on nie był normalny nigdy. I wtedy przypomniało mu się coś. Niewyraźne wspomnienie, które wypłynęło na powierzchnię jego świadomości. Pewien stary film, który odcisnął na nim piętno. Kolekcjoner. I już wiemy, że ta opowieść nie skończy się ładnie. W jego chorym umyśle powstał plan. Jeśli oni nie chcą go kochać, to on sprawi, że zmienią zdanie.
Ale nie tak, jak normalnie się to robi. Randki, prezenty i czułe słówka. Nie. On stwierdził, że pozbawi któregoś wolności i będzie go przytrzymywał pod kluczem, aż ten się zakocha. No proste. Co mogłoby pójść nie tak? Nie ma nic bardziej romantycznego niż pełna kontrola, łańcuchy i ciemny loch. Bajka. Zanim wcielił plan w życie, musiał się chwilę nastawić. Wiecie, przekroczenie tej granicy to jednak poważny krok. Ale kiedy się zdecydował, miał już wybraną ofiarę. Był rok 1984. Bob miał 35 lat i był gotowy do akcji. Na jego radarze już od dawna był pewien młody chłopak, 19-letni Jerry Howell. Był on pracownikiem seksualnym, z którego usług Bob korzystał już od dawna. Ale co jest istotne i w sumie dodaje obrzydliwości tej sytuacji, to fakt, że Bob znał Jerego od kiedy chłopak miał 14 lat. Jakieś to zawsze jest bardziej creepy, kiedy słyszę o sytuacji, jak dorosły zna dziecko, a później nawiązuje z nim relacje seksualne. Ale to nie wszystko, co sprawia, że los Jerego jest tak tragiczny. Kiedy obydwaj się poznali, jak wspomniałam, Jerry miał zaledwie 14 lat. Jego tata pracował na tym samym targowisku, na którym Bob miał swój sklep z pierdołami. Mężczyźni znali się, a Jerry, który często przychodził do taty, z czasem zaprzyjaźnił się z Berdellą. W tamtym czasie Bob był otwarcie gejem, co dla młodego chłopaka, który właśnie odkrywał swoją orientację, było fascynujące i sprawiało, że czuł, że może zaufać starszemu koledze. Szybko stali się pewnego rodzaju mistrzem i uczniem. Jerry odkrywał swój pociąg do mężczyzn, sięgając rad starszego, doświadczonego przyjaciela. Ta dynamika szybko stała się co najmniej niestosowna, ale chłopak miał czujnego ojca, który wyłapał, co się dzieje i zabronił synowi spotykać się z Bobem. Wszyscy wokół wiedzieli o jego upodobaniach do młodych chłopców. I rzeczywiście, drogi tych dwojga na jakiś czas się rozeszły. Ale los miał inne plany. Jerry za namową ojca wyjechał z Kansas, jednak wrócił właśnie w czasie, kiedy miał 19 lat. Nie znalazłam informacji, co się takiego wydarzyło, ale coś poszło nie tak i Jerry trafił na ulicę, gdzie aby zarobić na życie zaczął sprzedawać swoje ciało. I tak jego drogi skrzyżowały się ponownie z Bobem Berdellą, jego dawnym mistrzem i, jak myślał, przyjacielem. Ale ich pierwsze po latach spotkanie nie wynika, że z tego, że Jerry przehandlował się Bobowi. Chłopak wpadł w gówno po uszy, bo aresztowany został za posiadanie narkotyków. I nie chcąc przyznać się rodzinie do swojej sytuacji, zwrócił się do jedynej osoby, która przyszła mu do głowy, na którą mógłby liczyć, czyli Bob. To było to, na co Berdella czekał. Wiedział, że pomoc w tak trudnym momencie sprawi, że Jerry będzie czuł wdzięczność i tym sposobem zapuści swoją sieć. Naturalnie odpowiedział na wezwanie pomocy. Wyłożył kasę na kaucję i na późniejsze opłaty prawne. A chłopak poszedł w ciemno, jak niewiniątko na rzeź. Wdzięczność szybko przerodziła się w uległość i obydwaj weszli w relację seksualną. Dokładnie tak, jak Bob planował. Początkowo ta relacja była pełnoprawnym, romantycznym związkiem. Jednak jeśli fundamenty są przegnite, nic nie jest w stanie utrzymać tego. I tak było w tym przypadku. W pewnym momencie Jerry nie chciał dłużej kontynuować tej relacji i oznajmił Bobowi, że czas najwyższy się zwijać. Ale w oczach Berdelli Jerry nie spłacił jeszcze swojego długu wdzięczności i nie zamierzał go od tak wypuścić. Ciągle próbował manipulować chłopakiem, aby wrócili do bycia parą, ale on się nie godził. Co prawda utrzymywali nadal stosunki seksualne, ale o miłości nie było mowy. Ale nawet i to się skończyło, bo Jerry w pewnym momencie powiedział nie na wszystko. A Bob nienawidził tego słowa. I wtedy przyszedł z pomocą słynny kolekcjoner. Bob postanowił, że skoro nie po dobroci, to on porwie swoją pierwszą ofiarę i sprawi, że Jerry go pokocha. 4 lipca 1984 roku plan poszedł w ruch. Jerry planował wyjść z przyjaciółmi na drinka i kiedy Bob to usłyszał, wiedział, że to jest znak do ataku. Powiedział więc, że chce się przyłączyć, a później zabrać Jerry'ego do klubu. Chłopak mimo rozstania nadal ufał przyjacielowi,
więc się zgodził. Kiedy Bob przyjechał pod bar, w którym był z poprzednią grupą, bez problemu wsiadł do znajomego auta. Tam Bob poczęstował już wstawionego Jerego drinkiem. W końcu mieli iść dalej w tany. Tylko że drink, jak się zapewne domyślacie, był naszpikowany narkotykami. Zamiast do klubu, Bob zawiózł ich obu do swojego domu. Choć chłopak miał już nieźle w czubie, jeszcze kontaktował i niby wiedział, że coś jest nie tak, ale nadal nie brał pod uwagę, że coś mu grozi. Rozmawiali, pili dalej, a kiedy Bob zaczął swoje amory, Jerry resztkami świadomości odrzucił próby Berteli. I to był błąd. Bob wkurzył się okrutnie, bo nadal uważał, że ma prawo do odbierania wdzięczności od chłopaka. W końcu mu pomógł, kiedy nikt inny tego nie robił. Więc jeśli nie po dobroci, to będzie siłą. Wyszedł z pokoju i wrócił ze strzykawką pełną środka uspokajającego. Jerry był już ledwo przytomny, ale i tak Bob podał mu środek. A kiedy chłopak całkowicie stracił przytomność, Bob zabrał się za robotę. Związał chłopakowi ręce, rozebrał go do naga, przewrócił na brzuch i przewiesił przez kanapę, a potem zrobił z nim to, co robią na Morzu Północnym podczas odwiertów głębinowych i zupełnie się nie hamował. Trwało to godzinami, a kiedy Jerry się wybudzał choć na chwilę, Bob miał już szprycę pod ręką i ładował w niego środki uspokajające, ile wlezie. Szalona noc dobiegła końca, kiedy Bob sflaczał na amen i nie mógł już nic zdziałać. Ale nie zamierzał zakończyć, więc nadal nieprzytomnego Jerego przywiązał do ramy łóżka i zaczął robić mu w tyłku jakąś sałatkę, bo przyniósł marchewkę i ogórki i stwierdził, że taki sport mu się podoba. Choć Jerry może i przespał większość ataku, jego ciało zaczęło odczuwać skutki dewastacji, jakiej dokonał Bob i w pewnym momencie zaczął bardzo obficie krwawić z odbytu. Ale czy to go powstrzymało? Pewnie, że nie. Dalej nacierał, powodując coraz więcej uszkodzeń. W międzyczasie podając coraz więcej środków uspokajających temu nieszczęśnikowi. Kiedy uznał, że zaspokoił się fizycznie, przeszedł do kolejnego kroku. Teraz do głosu doszła jego natura artysty i stwierdził, że pyknie parę fotek, a co? Na pamiątkę. Układał zbrukane ciało Jerego jak jakiś Picasso i zapisywał jego cierpienie na kliszy. Wiedział, że zabawka się z czasem popsuje, więc zostaną mu wspomnienia, a najlepiej zdjęcia. To, co wam opowiedziałam, brzmi trochę jakby to trwało naprawdę długo. Ale Bob był pracowity i zmieścił wszystko w obrębie jednej nocy, więc kiedy 5 lipca wzeszło słońce, nikt jeszcze nie wiedział, że Jerry zaginął. Tylko że powstał problem. Co dalej? Wiadomo, że nie mógł puścić go wolno. Przecież na pewno by się poskarżył, albo lekarz na pogotowiu zapytałby, co mu się stało, bo bez interwencji lekarza by się nie obeszło. Co więc zrobił nasz pomysłowy Bob? Dowalił środka uspokajającego swojemu gościowi i poszedł do pracy. Jakby nigdy nic, cały dzień śmiał się i żartował z klientami. Zapewne rozmawiał nawet z ojcem Jerego, który, przypominam, pracował na tym samym targowisku. A wieczorem wrócił do domu i kontynuował napaść. Gwałty, jak nie dawał rady, to używał różnych przedmiotów i robił zdjęcia. Mnóstwo zdjęć. Tylko że Bob był kreatywną bestią żądną przygód i badania granic. Szkoda, że nie swoich, tylko biedaka przywiązanego do jego łóżka. Do swojego repertuaru dołożył bicie metalowym prętem. Okazało się, że to go jara nie mniej niż sam seks, więc Jerry do tego wszystkiego dostawał ciągły łomot. Teraz wyobraźcie sobie, jak on cierpiał. Bo owszem, większość czasu był nieprzytomny, ale kiedy się budził, nie było żadnej osłony przed szokiem z powodu bólu, jaki czuł wszędzie. I przerażenie. Co za tortura. Chłopak błagał, ale Bob był niewzruszony. Z czasem, kiedy Jerry odzyskiwał przytomność, nie był w stanie kontrolować swojego ciała i z powodu bólu i szoku zaczął wymiotować, co nie spodobało się Bobowi. Więc co zrobił? Zakneblował chłopaka, uznając, że będzie po kłopocie. Ale co dzieje się, kiedy masz
torsję oraz aktywnie wymiotujesz, ale masz zatkane usta? Nic dobrego. I tak właśnie stało się około godziny 22 5 lipca. Jerry ocknął się i natychmiast zaczął wymiotować, ale zadławił się wymiocinami przez knebel, które cofnęły się i chłopak je zaaspirował do płuc. Bob tylko siedział i patrzył na desperacką walkę, którą przegrał po kilku minutach obrzydliwego cierpienia. Właśnie zaliczył swoją pierwszą ofiarę, a to był dopiero początek. Reakcją na śmierć chłopaka był oczywiście smutek, ale nie taki, jak można by się spodziewać. On nie żałował Jerego, kogoś, kogo twierdził, że kochał. Przyjaźnił się z nim i znał od kiedy miał 14 lat. Nie, nie. Jemu było smutno, bo poniósł porażkę. Bob chciał mieć więźnia, aby ten go pokochał. Teraz już więźnia nie miał. Dupa. Trzymacie się? Bo to jeszcze nie koniec. W sumie to historia dopiero się rozkręca. Jak morderca zabija, to zostaje mu ciało. A co trzeba z ciałem zrobić? Pozbyć się. Więc przechodzimy do czego? Kto pomyślał o starym dobrym ćwiartowaniu? Ten wygrywa. W sumie nic, ale tak zgadliście. Tylko że Bob obszedł się z biednym Jerrym jak ze zwierzęciem. Najpierw zaniósł go do piwnicy, a tam czekała już lina i hak. Do nóg przywiązał linę, przerzucił przez hak i podciągnął go tak, że ciało Jerego wisiało głową w dół. Później przeciął mu tętnicę szyjną i inne większe żyły, aby szybciej go wykrwawić. Podstawił wiadra i czekał. A kiedy tak liczył krople, strasznie się rozchochocił, więc zaczął się ze sobą zabawiać. Sam później stwierdził, że widok Jerego w takiej pozycji i kapiąca krew podziałały na niego jak wiagra. A kiedy był już u szczytu, zbezcześcił ciało chłopaka po raz kolejny, ejakulując na niego. Oczywiście robił sobie również sesję zdjęciową podczas tej akcji. Okej, nowy poziom obrzydzenia odblokowany. Jak już uznał, że mu wystarczy, odciął linę i zabrał się za ćwiartowanie. A w sumie wiedział, co trzeba robić, bo jeśli pamiętacie, był przez wiele lat szefem kuchni i praca z mięsem i nożami była mu dobrze znana. Zabrał się więc ochoczo do pracy. W ruch poszły noże i piła mechaniczna. Kiedy skończył, popakował biednego Jerego w czarne worki na śmiecie, a w poniedziałkowy poranek ustawił je razem z innymi na ulicy, które zabrali pracownicy miasta podczas poniedziałkowego wywozu śmieci. I po sprawie. Teraz pewnie zastanawiacie się, skąd to wszystko wiemy. Często wiele szczegółów znanych jest, ponieważ sprawcy sami chętnie opowiadają o swoich zbrodniach. Ale w przypadku Boba, on lubił dokumentować swoje poczynania. Robił zdjęcia, ale również prowadził dziennik, w którym wszystko zapisywał. I dokładnie po tym, jak tylko śmieciarka odjechała i on miał pewność, że po kłopocie wrócił do domu i spisał wszystko, póki było świeże w jego pamięci. Później miał swój prywatny pornoalbum, bo zdjęcia Polaroid powklejał sobie do swojego zwyrodzienniczka. Ekscytacja mieszała się ze strachem, ponieważ Bob obawiał się, że zostanie szybko złapany. W końcu nie przemyślał do końca jednego. Był osobą znaną Jeremu. Wiele osób wiedziało, że łączył ich związek i że w noc zaginięcia widzieli się przynajmniej w którymś momencie, więc był naturalnym podejrzanym. Więc za każdym razem, kiedy miętosił Johnsona, rozpamiętując igraszki z Jerem, wstrzymywał oddech i nasłuchiwał, czy ktoś nie wali do jego drzwi wejściowych z nakazem aresztowania. Tylko że tak się wcale nie stało. Nikt go nie szukał, ale co ważniejsze, nikt nie szukał Jerego. Nawet ojciec chłopaka, Paul, początkowo nie zauważył jego zaginięcia. Wynikało to z faktu, że nie był on w dobrym miejscu, jeśli chodzi o kontakt z rodziną. Jerry przecież przechodził trudny okres, pełen narkotyków i prostytucji. Rzadko bywał w domu rodzinnym, więc nikt nie zdawał sobie sprawy z faktu, że właśnie zaginął. Ale kiedy to nastąpiło, ponieważ nie pojawił się od dłuższego czasu, Paul postanowił zgłosić jego zaginięcie na policję. Sytuacja nie była prosta. Nie wiadomo, kiedy zaginął, ani co mogło się z nim stać. Czy było to w obrębie miasta? A może już wyjechał i zaginął gdzieś indziej? Naprawdę beznadziejna sprawa. Ale jedno Paul wiedział. Z zaginięciem Jerego
miał coś wspólnego Bob, dziwak z targu. Nigdy mu nie ufał i zawsze był przeciwny jego relacji z Jerrym. Wszystkie swoje obawy i podejrzenia podał podczas rozmowy z funkcjonariuszami, więc w sumie sprawa jest już teraz dość łatwa do rozwiązania. Pójdą do podejrzanego i na pewno znajdą wszystkie dowody. The end. Ale widzicie, że przed wami jeszcze sporo do słuchania, więc jednak na tym się nie zakończyło. Niestety Jerry był podwójną ofiarą. Pierwszy raz Boba, a drugi raz uprzedzeń. Ponieważ jak tylko padły słowa gej i narkotyki, było po wszystkiemu. Policjanci od razu wydali wyrok. Chłopak gdzieś się zaszył i ćpa albo odwala tarło z jakimś kolegą. Nawet nie przyjęli tego zgłoszenia. Odesłali Pola z kwitkiem. Powiedzieli, żeby poczekał, a syn marnotrawny powróci i tyle. Tak, wiem, oburzająca postawa. Ale niestety na porządku dziennym. Nieraz wam już opowiadałam, jak można było rozwiązać sprawy dużo szybciej, ale policja kierowała się uprzedzeniami, a nie dowodami. I tak było w tej sprawie. A gdyby zbadano sprawę Jerego, Bob nie zamordowałby nikogo więcej. Paul nigdy nie przestał walczyć o odnalezienie syna, mimo kolejnych odmów i szyderczych komentarzy. Regularnie pojawiał się na komisariacie policji i próbował zgłosić zaginięcie Jerego. Nigdy mu się nie udało, ale nie przerwał walki o syna. Ale na sprawiedliwość musiał jeszcze poczekać. Minęło 10 miesięcy od momentu, kiedy zamordował Jerego. Bob ciągle żył w stresie, że policja się do niego pofatyguje, ale to nigdy nie nastąpiło. Powoli zaczynał wierzyć, że chyba rzeczywiście nic mu nie grozi, bo nikt się nie interesuje zaginięciem młodego geja. No oprócz jego ojca, ale on był jak irytująca mucha do okiełznania. Nadal jechał na pamięciówkach, a jego dzienniczek był już mocno sfatygowany. Dlatego poczuł, że czas najwyższy na kolejne łowy. Był kwiecień 1985 roku. Zanim jednak wybrał nową zabawkę, musiał uzupełnić zapas leków uspokajających, bo z większości wypstrykał się na Jerego. Używał leków dla zwierząt. I teraz pytanie, skąd on miał do nich dostęp? A już śpieszę wyjaśnić. Ten człowiek orkiestra zajmował się dodatkowo hodowlą psów rasy Chow Chow, więc od miejscowego weterynarza dostawał receptę na środki uspokajające i już. Proste. Kiedy miał już siuwak pod dostatkiem, trzeba było znaleźć nowego ukochanego. Ale 10 kwietnia 1985 roku sytuacja rozwiązała się sama, bo do drzwi Boba zapukał 18-letni Robert Sheldon. Chłopak był już wcześniej gościem w domu Boba, bo pamiętacie, że prowadził on pewnego rodzaju przytułek dla bezdomnych chłopców. Właśnie takim chłopcem był Robert. I po raz kolejny pojawił się pod drzwiami bordeli właśnie 10 kwietnia. Czy Bob od razu postanowił, że zajmie się Robertem w stylu seks niewolnika? Nie. Nauczony tym, jak bardzo stresował się po zabiciu Jerego, stwierdził, że nie będzie celował w znanych sobie chłopców, bo to najłatwiejszy sposób, żeby go złapano. Dlatego Robert miał być zwykłym lokatorem. Dodatkowo Bob lubił chłopaka i nie chciał zrobić mu krzywdy. Jednak w miarę jak pobyt Roberta się przedłużał, Berdella był coraz bardziej zirytowany. Jego zaborczość znowu wzięła nad nim górę. Nie podobało mu się, że Robert traktuje jego dom jak hotel. Przychodzi i wychodzi kiedy chce i nie poświęca mu należytej uwagi. Dodatkowo chłopak często upijał się i awanturował, a tego Bob nie miał zamiaru tolerować. Więc pewnego dnia powiedział dość i resztka sympatii, jaką posiadał do chłopaka, wyparowała, a górę wzięła chęć posiadania. W sumie to bardzo szybko poszło, bo już po 2 dniach Bob zdecydował, że Robert będzie kolejnym Jerrym i 12 kwietnia zabrał się do roboty. Tu widać, jak mało samokontroli posiadał i jak bardzo jego podłe instynkty brały nad nim górę. Ale do rzeczy. Tego wieczora Robert i Bob siedzieli w domu i pili alko. Berdella wiedział, że chłopak jest uzależniony również od narkotyków. Proponował co chwilę kolejną działkę. Kiedy chłopak zaczął tracić kontakt z rzeczywistością, Bob przyczłapał z środkiem uspokajającym i wstrzyknął dawkę ledwo przytomnemu już Robertowi. Później wszystko potoczyło się podobnie jak poprzednio.
Nieprzytomnego chłopaka rozebrał do naga, zaciągnął do sypialni i przywiązał do ramy łóżka. I zabrał się do roboty, przy czym był bardzo brutalny. Gwałcił wielokrotnie nieprzytomnego Roberta oraz wsadzał mu różne przedmioty do odbytu. Tylko że tym razem nie czuł aż takiej ekscytacji jak poprzednio. Owszem, bawił się świetnie, ale czuł, że to nie to samo. Musiał podnieść poprzeczkę, żeby poczuć satysfakcję. Wiecie, on w głębi duszy czuł, że jest artystą i chciał zrobić w performance. Nawet jeśli widownia była tylko nim samym. Plus był z wyrolem, więc chciał zrobić coś ekstra obrzydliwego. Dlatego postanowił zabawić się jak za czasów szkoły artystycznej i swoich akcji ze zwierzętami. Pamiętacie? Chciał zaspokoić swoją ciekawość. Ile bólu jest w stanie znieść nieprzytomny człowiek, zanim odzyska przytomność? Poszedł więc po młotek i zaczął tłuc chłopaka po dłoni, miażdżąc ją jak mielone mięso. Był ciekawy, czy się obudzi. Odpowiedź brzmi nie. Nie zareagował. Bob był nieusatysfakcjonowany, więc poszedł po kombinerki i zaczął miażdżyć opuszki palców chłopaka. Przy którymś w końcu się ocknął, a cały ból walnął go jak rozpędzony pociąg. Wrzeszczał, jakby go ze skóry obdzielali, i to bardzo spodobało się Bobowi, który poczuł kolejną falę podniecenia. Ale wiedział, że te wrzaski przyciągną uwagę sąsiadów, więc podał mu kolejną dawkę środka uspokajającego. I nie robił tego z litości nad biednym Robertem. On chciał przedłużyć zabawę i miał już kolejny pomysł. Jak jakiś szalony naukowiec, postanowił sprawdzić, co stanie się, jeśli wleje kryta do oczu Roberta. Uznał, że będzie jeszcze lepszym więźniem, jeśli będzie ślepy, bo na to liczył, że ten eksperyment oślepi chłopaka. Więc wlał mu udrażniacz. I jak powiedział później, sam skwierczenie było podniecające i obrzydliwe zarazem. Biedny Robert ocknął się w trakcie i z jego gardła wydobył się kolejny przerażający wrzask. Bob szybko temu zaradził i pozbawił go przytomności po raz kolejny. Tym razem utrzymał swoją zabawkę dłużej przy życiu, bo aż 4 dni. Ale nie zakończyło się na gwałtach i sodomizacji Roberta. Bob czuł natchnienie. W ruch poszły igły, które wbijał chłopakowi pod paznokcie czy w jądra. Dodatkowo uznał, że napiętnuje go, przypieczętuje jego los jako niewolnika. Uformował więc metalowy wieszak w słowo hot, czyli gorący, i przystawił mu nagrzany metal do skóry. Bob czuł się jak w jakimś lunaparku, bawił się pysznie. Stwierdził, że skoro Robert jest już ślepy, to jeszcze go ogłuszy. Próbował kilkukrotnie, raz chciał zakleić mu uszy silikonem do uszczelniania okien, ale nie udało się. Później wrócił do kreta i wlał chłopakowi do uszu. Czy to się powiodło? Ciężko stwierdzić. Ja myślę, że tak, ale nie wiemy tego na bank. Robert budził się co jakiś czas w agonii, wrzeszcząc i błagając o litość. Ale wtedy Bob brał metalową rurę i okładał chłopaka ile wlezie i gdzie popadnie. A on nadal żył i przyjmował te tortury. Niesamowite, ile ludzkie ciało jest w stanie znieść, zanim się podda. Podobnie jak w poprzednim przypadku, nasz Gal Anonim dokumentował wszystko. Od zdjęć do szczegółowych opisów tego, co robił i jak robił. Ale to jeszcze nie koniec. Bob był poważnie w swoim żywiole i postanowił wprowadzić w życie scenariusz rodem jak z Frankensteina. Przetargał generator prądu o mocy 7000 V i jazda. Podpiął chłopaka za sutki i robił pokaz sztucznych ogni. Boże, jak on cierpiał. Ale Bobowi było mało. Wbijał igły w różne miejsca i podłączał kable do nich, a najlepiej bawił się, kiedy podłączył jądra Roberta. Myślicie, że to była końcówka? Nic podobnego, bo Robert nadal żył, a Bob miał wiele innych pomysłów. Rażenie prądem sprawiało, że chłopak zrywał się z pasów w konwulsjach. Dlatego Berdella użył w końcu strun fortepianowych, żeby przywiązać więźnia. Ale to sprawiło, że
Jego skóra została przecięta na tyle głęboko, że doszło do uszkodzenia nerwów. Robert bezpowrotnie stracił władzę w dłoniach. Co niesamowicie ucieszyło Boba, który stwierdził, że jest o krok bliżej, żeby mieć swojego idealnego więźnia, bo bez wzroku, słuchu czy rąk nie ucieknie. Naturalnie każdy kolejny krok dokumentował, wiedząc, że będzie miał używanie, kiedy więźnia zabraknie. Bob poświęcał się w pełni swojej pasji, bo torturował go prawie 24 godziny na dobę. Jak tylko nie spał, to męczył chłopaka coraz to nowymi rzeczami, aż nadszedł 15 kwietnia. Dzień, w którym do Boba przyszedł facet od napraw. Berderla całkowicie zapomniał o tym, że ten miał przyjść i coś tam naprawić, więc wpadł w panikę. Nie wiedział, jak wybrnąć z tej sytuacji, bo przecież w każdej chwili wszystko mogło się rypnąć. Więc Bob podjął decyzję, która zakończyła cierpienie Roberta. Wszedł do pokoju tortur i założył chłopakowi plastikową torbę na głowę. Trwało to chwilę, ale ostatecznie Robert Sheldon udusił się. Jestem pewna, że przyjął to z ulgą. Właśnie stał się drugą ofiarą psychola. Dlaczego Bob zabił Roberta? Ciężko stwierdzić, przecież mógł podać mu środek uspokajający, aby upewnić się, że nikt go nie usłyszy podczas wizyty MacGyver. Sam też tego nie wyjaśnił, ale osobiście jestem mu wdzięczna, że ulżył chłopakowi. Po tym jak prace naprawcze się zakończyły, a Berdella został sam z ciałem Roberta, musiał się go pozbyć. Zrobił więc dokładnie to samo, co z Jerem. Wykrwawił, poćwiartował, popakował w worki na śmieci i wystawił w dzień wywozu. Ale tym razem zachował sobie pamiątkę w postaci głowy Roberta. Zakopał ją w kącie ogrodu, a świadomość, że ona tam była, niesamowicie go rajcowała. Na koniec wrócił do normalnego życia, jakby nic się nie stało. Nikt go nie szukał, nikt nie zadawał pytań. Drugi raz udało mu się na sucho wyjść z morderstwa. Tym razem nie czekał już tak długo. Poprzednio bał się na poważnie, ale teraz był bardziej pewny siebie, no i jak to bywa w przypadku seryjnych, haj nie trwał już tak długo jak poprzednio. Zaczął planować kolejne porwanie. I kiedy myślicie, że gorzej być nie może, Bob mówi: potrzymaj mi piwo. 22 czerwca 1985 roku 20-letni Mark Wallace, ogrodnik, wykonywał akurat pracę w ogrodzie Boba Bertelli. Bob go obserwował, jak to na zboczucha przystało. Przyglądał się mu w niepokojący sposób. Mark pracował w pobliżu miejsca, gdzie zakopano głowę Roberta, a Bob patrzył na to i czerpał chorą, wynaturzoną przyjemność z widoku Marka chodzącego po głowie Roberta. Odczuwał podniecenie seksualne na samą myśl o tym, że Mark stąpa po niej. I właśnie wtedy Bob postanowił, że Mark Wallace będzie jego trzecią ofiarą. Ale po kolei. Mark pracował już jakiś czas, kiedy nad Kansas City nadeszła potężna burza. Chcąc się schronić, schował się w szopie. Ale Bob, jak bohater, pojawił się i zaprosił go do domu. Tam będzie bezpieczniej. Mark się zgodził. A że burza nie ustępowała, Bob zabrał się za szykowanie obiadu, na który zaprosił chłopaka. Ten się chętnie zgodził i atmosfera zaczęła się rozluźniać. Pili wino i jedli oraz rozmawiali. Mark dość szybko poczuł się swobodnie. Może za sprawą alkoholu, ale zwierzył się Bobowi, że przychodzi trudny okres, że ma kłopoty w domu i takie tam. Berdella wiedział, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zaproponował więc trochę narkotyków na rozluźnienie, na co Mark również przystał. Tylko że zamiast działkę szczęścia dostał szprycę środka uspokajającego. I skończył, nieprzytomny na łasce potwora. Później wszystko potoczyło się zgodnie z poprzednimi scenariuszami. Przywiązuje chłopaka i gwałci go, dopóki mu sterczy, a kiedy konar nie daje już rady, w ruch lecą marchewki, ogórki oraz drewniany kij. Ta rzeźnia trwała całą noc, aż do około 5 nad ranem, kiedy środek przestał działać i Mark obudził się. Jaki to musiał być szok dla niego. Obudzić się w obcym miejscu, przywiązany i obolały, bo tak brutalnie był zgwałcony. Ale cierpienie Marka było również
pewnym przebudzeniem dla Boba, bo właśnie uświadomił sobie, że to przerażenie jego ofiar rajcuje go najbardziej. A to prowadzi do wniosku, że on już nie chce, żeby jego ofiary były nieprzytomne. On chce chłonąć ich strach, ich przerażenie, czuć ten dreszcz, kiedy widzi te wszystkie emocje w ich oczach. Dlatego od teraz ograniczył podawanie środków odurzających. A to była bardzo zła wiadomość dla Marka, bo teraz każdą jedną torturę doświadczył w pełni świadomy. Więc kolejne brutalne gwałty i penetracje czuł od początku do końca. Naprawdę było coś pocieszającego w tym, że większość okropności Jerry i Robert nie czuli, ale Mark miał podwójnego pecha. Przy nim Bob odkrył również, że jego ulubionym narzędziem tortur był gumowy młotek, którym walił w głowę chłopaka, kiedy ten za głośno krzyczał. A najwięcej przyjemności sprawiało mu miażdżenie jąder biedaka tymże młotkiem. Później poszedł w ruch sprawdzony już generator prądu. I nie wiem, jak to możliwe, ale Mark jak na złość nie tracił przytomności z bólu i szoku. Ulga przyszła dopiero następnego dnia rano, kiedy Bob podał Markowi dawkę środka uspokajającego, bo musiał iść do pracy. Najwidoczniej źle obliczył dawkę, bo kiedy wrócił do domu po kilku godzinach, Mark już nie spał i próbował się oswobodzić oraz uciec. To rozwścieczyło Boba do takiego stopnia, że postanowił go ukarać. No, ciekawe, co jeszcze innego mógł mu zrobić. Co miałoby być karą w porównaniu z tym, co już zrobił. Ale Bob się dopiero rozkręcał. Przyszła kolejna coś nowego. Lewatywa. Uznał, że trzeba przeczyścić mu odbyt i jelita i wstrzyknął mu olbrzymie ilości wody z płynem do mycia naczyń. Kiedy skończył, uznał, że wykorzysta czystość i nawilżenie i wepchnie chłopakowi pięść w tyłek. Matko Boska, jestem chyba w strefie mroku. Nie wierzę w to, co do was mówię. Fisting analny. Czemu nie? A kiedy się nie udało, wrócił do starego, dobrego rażenia prądem. Wyciągnął też swoje igły, tylko tym razem oprócz jąder, paznokci i innych części ciała wybrał oczy. I to wszystko, przypominam, na żywca. W trakcie jak zawsze pełna sesja zdjęciowa i zapisywanie wszystkiego w pamiętniczku. Bob nawet nie zauważył, że w trakcie tych wszystkich tortur Mark wyzionął ducha. Ale kiedy wrócił z kolejną dawką wspaniałości, a chłopak nie zareagował, sprawdził puls i upewnił się, że zaliczył ofiarę numer 3. Później wszystko potoczyło się jak poprzednio. Niesamowite jest to, że normalne pozbycie się ciała jest tym, co spędza sens z powiek wszystkich morderców, a on na legalu wystawiał worki i magia działa się sama. Nikt nic nie wiedział, nikt nic nie mówił. Bob był przekonany, że jest nie do zatrzymania. Rozglądał się za kolejnym gościem, kiedy wszystko stanęło na głowie. Do jego drzwi zapukała policja. Kiedy otworzył i zobaczył funkcjonariuszy, życie go opuściło. Był pewien, że już po nim. I rzeczywiście okazało się, że został poproszony o pójście z nimi na komisariat, aby porozmawiać z nimi o zaginionym Jerrym Howellu. Pamiętacie ojca Jerego Pola? On nie dawał za wygraną i ciągle chodził na policję i mówił, że jego syn zaginął. I Bob Berdella ma z tym coś wspólnego. Minął już ponad rok, więc policja dla świętego spokoju przystała. Ale trzeba również zaznaczyć, że od czasu zaginięcia Jerego bez śladu przepadło dwóch innych młodych homoseksualistów. Więc policja uznała, że warto pogadać z typem, bo może coś jednak jest na rzeczy. Ale Bob po tym, jak się uspokoił, przyjął wersję, że nic nie wie, a że był bardzo inteligentny, szybko przegadał funkcjonariuszy i odwrócił od siebie wszelkie podejrzenia. Puścili go, bo nic na niego nie mieli, a pod koniec rozmowy sami wierzyli, że nie ma opcji, aby ten sympatyczny kolos z wąsikiem mógł zrobić coś złego. I niestety, ta sytuacja zamiast ostudzić jego zapędy, tylko upewniła go w przekonaniu, że jest nie do złapania. Więc przyszedł czas na ofiarę numer 4. I podobnie jak 3 poprzednie razy, kolejna ofiara sama wpadła mu w ręce. 26 września 1985 roku niejaki Walter Ferris odezwał się do Boba.
Ich relacja była burzliwa na przestrzeni lat. Zaczęło się od przyjaźni, przerodziło w romans, aby się rozpaść i znowu stanąć na przyjacielskich stosunkach. Jednak doszło między nimi do konfliktu i zerwali znajomość. Jakiś czas później pogodzili się, ale nigdy nie powrócili do poprzedniej zażyłości. Kiedy Walter zniknął z radaru, poznał kobietę, wziął ślub i miał własne dziecko. Jednak nadal walczył ze swoimi demonami, między innymi narkotykami i pociągiem do mężczyzn. Choć ich relacja nigdy nie wróciła do poprzedniego poziomu, jak tylko doszło do wielkiej kłótni między Walterem a jego żoną, on zawinął się i poszedł do tego, który zawsze miał dla niego otwarte ramiona, czyli Boba Berdelli. Tylko że nie miał pojęcia, że Bob nigdy nie wybaczył mu ich kłótni. A po drugie, Bob był seryjnym mordercą o wyjątkowo zgniłym umyśle, więc Walter, kiedy zapukał do drzwi przy Charlotte Street, nie miał pojęcia, że sam wkopał się w pułapkę. Poszło szybko. Już na wstępie Bob zaproponował działkę, a Walt się zgodził. Tylko że to nie było to, czego się spodziewał, a dawka środka uspokajającego. Odlot był natychmiastowy, a później odbyło się wszystko to, co poprzednio. Gwałty, sodomia, tortury. Z jedną różnicą. Poprzednio w swoim chorym umyśle Bob w teorii nie planował zabicia swoich niewolników. On wierzył, że oni go pokochają po jakimś czasie. Wiem, totalny absurd, ale on tak sobie wykombinował. Nie wnikam, bo tego nie ogarniam, ale w tym przypadku nienawidził Waltera, ponieważ konflikt między nimi był poważny. Mianowicie Walter po kłótni z Bobem zeznał na policji, że Bob handluje narkotykami i miał trochę przesrane za to. Zanim wszystko odkręcił, najadł się strachu, a ta zniewaga krwi wymaga, więc poprzysiągł zemstę. A teraz taka okazja sama wpadła mu w ręce, więc z pełną premedytacją uwięził Waltera z zamiarem zabicia go. Ale choć chciał go zabić, nie zamierzał robić tego szybko. Choć poprzednie igraszki sprawiały mu wiele przyjemności, nie był zadowolony z faktu, że szybko zawinęli się z tego świata, a on chciał mieć kontrolę nad swoją zabawką jak najdłużej. Dlatego postanowił zmienić taktykę. Wiedział, że nie może zajechać Waltera tak szybko jak poprzedników, więc postanowił przystopować. Tortury miały być nadal straszne, ale bardziej uniemożliwiające ucieczkę, a nie zabicie go. Zaczął więc od łamania mu palców. Jeden po drugim. Ale szybko się zatracił. Zbyt wielką odczuwał gratyfikację podczas tortur, więc szybko poleciały największe hity, czyli igły i generator prądu. Ale rozwinął repertuar i podłączył metalową łopatkę, którą mógł razić go gdzie tylko chciał. Nie tak jak wcześniej przypinał mu metalowe klamry w jednym miejscu. Ale natężenie tortur szybko dało sobie znać i Walter zaczął gorączkować. Już drugiego dnia zaczął bardzo słabnąć i Bob wiedział, że przegina pałę. Miało być pięknie, a wyszło tak samo, więc podjął próbę ratowania więźnia. Podawał mu antybiotyki dożylnie, licząc na to, że go zregeneruje. I tak było. Gorączka spadła, a Walter zdawał się bardziej tomny. Ale żądza wzięła górę i Bob szybko wrócił do tortur. No dobra, ale co z sąsiadami? Założy się, że już o tym pomyśleliście. Skoro ci nieszczęśliwnicy wrzeszczeli w niebogłosy, to nikt ich nie słyszał? Niestety nie, bo Bob nie mieszkał w szeregowcu, a wolno stojącym domu. Jego działka była całkiem spora. Dodatkowo trzymał ich w pokoju, gdzie wzmocnił okna, więc jak wrzeszczeli, to nikt nic nie słyszał. A nawet jeśli coś gdzieś doleciało, nikt nie zakłada, że w domu obok ktoś jest torturowany w niewyobrażalny sposób, tylko szuka jakiegoś racjonalnego wyjaśnienia. A zresztą wszyscy wiedzieli, że Bob lubi parówki. Pewnie myśleli, że daje czadu z jakimś kochankiem. Pomimo planu, że Walter będzie jego niewolnikiem na znacznie dłużej, drugiego dnia około godziny 11 w nocy organizm Waltera poddał się i chłopak zmarł w wieku zaledwie 20 lat. Skończył dokładnie tak samo jak jego poprzednicy, w workach i na śmietniku. Ale apetyt Boba tylko się zaostrzył. Choć trzeba przyznać, że potrafił nad sobą zapanować, bo czekał kolejne 10 miesięcy, zanim zaatakował ponownie. Pechowcem był 21-letni Todd Stoops.
Bob i Todd znali się od kilku lat i był on niejednokrotnie lokatorem w domu przy Charlotte Street. Jednak były to bardzo krótkie pobyty. Bob zawsze miał chrapkę na chłopaka, ponieważ był bardzo atrakcyjny fizycznie, ale nigdy nie pozwolił na to, żeby Bob się do niego dobrał. A kiedy Berdella pytał wprost, zawsze odmawiał. Było to niesamowicie frustrujące, bo przecież chłopak pracował ciałem, więc nawet za pieniądze nie chciał? No nie chciał. Uważał Berdelle za odpychającego typa, ale na każdego przychodzi pora. Todd po latach ryzykownego życia uzależnił się od narkotyków i coraz słabiej radził sobie z ciężkim życiem. I właśnie w tym momencie, w czerwcu 1986 roku, napatoczył się na Boba, który zaoferował mu pomoc. A desperacja to suka. Przestajemy mówić nie tam, gdzie wcześniej postawiliśmy sztywną granicę. Więc głodny i zrozpaczony tym razem powiedział tak. Spotkali się na ulicy i zaczęli rozmawiać, i bardzo szybko Todd opowiedział o swoich trudnościach. To wtedy olśniło Boba, że to będzie jego kolejny gość. Natychmiast zaproponował mu nocleg, na co chłopak przystał z ulgą. Po przyjściu do domu Berdela nakarmił chłopaka, co jeszcze bardziej sprawiło, że stracił czujność. Tylko że posiłek naszpikowany był środkami nasennymi. A kiedy Todd osunął się na fotelu nieprzytomny, to był początek końca. Jak każdy inny trafił na łoże tortur, nagi i nieprzytomny. Tam Bob zabrał się za swoją robotę. Zgwałcił chłopaka wielokrotnie i, jak sam przyznał, odczuwał największą satysfakcję jak do tej pory, ponieważ w końcu dostał to, czego tak długo mu Todd odmawiał. Ale to właśnie sprawiło również, że w jego chorym łbie postanowił, że tym razem będzie delikatniejszy. Tak długo pragnął mieć Toda dla siebie, że nie chciał zajechać go jak poprzedników. Choć zaczął ostro jak zawsze, jak tylko chłopak się ocknął, postanowił, że będzie powoli się z nim obchodził, bo naprawdę tym razem chciał zgodnie ze swoimi urojeniami rozkochać Toda w sobie. Nadal uważał, że ślepy więzień jest idealnym więźniem, dlatego spróbował pozbawić chłopaka wzroku, ale nie użył tym razem kreta, ale postawił na metalowe łopatki i raził go w oczy prądem. Proces, choć niesamowicie bolesny, nie powiódł się. Todd nadal widział. Ta porażka rozczarowała Boba, ale nie poddawał się i musiał jakoś uniemożliwić mu ucieczkę. Postanowił, że połamie mu palce. Bez sprawnych dłoni nie ucieknie. Później pobił chłopaka, tak żeby go osłabić. Nie rurą, jak poprzednio, ale pasem. Bolało, ale nie robiło większych szkód. Chciał go tylko osłabić. Ze względu na to, że Todd strasznie krzyczał, istniało ryzyko, ponieważ Berdellan nie poddawał mu środków uspokajających. Więc istniało ryzyko, że tym razem ktoś go usłyszy. Musiał sobie z tym jakoś poradzić i wpadł na kolejny genialny pomysł. Jego poprzednia ofiara podczas tortur doznała uszkodzenia strun głosowych, co sprawiło, że choć był przytomny, nie był w stanie krzyczeć. Zależało mu na tym, żeby Todd był przytomny, ale był cicho, więc pomysłowy Bob postanowił zrobić to sam. Zniszczyć struny głosowe Todda. Skoro kret działał idealnie na oczy, czy na gardło też podziała? Nabrał więc do strzykawki płynu i wstrzykiwał go ostrożnie. Robił to bardzo powoli, żeby nie poleciało za dużo, bo mogłoby otruć chłopaka. No co za typ, jego myślenie mnie rozwala. No tak, będę ostrożny, byle nie zrobić mu krzywdy. A reszta to co? To już relaks, miłość? Jajks. Ale plan nie powiódł się. Choć Todd doznał silnych poparzeń i cierpiał niemiłosiernie, nie stracił głosu. Przez kolejne dni leżał przywiązany do łóżka, nie wiedząc, co jeszcze go spotka z rąk tego psychopaty. Tu trzeba przyznać, że Berdella naprawdę pilnował się, żeby nie zajechać Toda. W końcu nadal żył, a to postęp. Ale jego cierpienie było wielkie. Pobity, odwodniony, niedożywiony. Całe dnie przywiązany do łóżka pod nieobecność Boba, a całe noce gwałcony i bity. A każdy aspekt jego cierpienia jest zapisywany w zwyrodzienniku.
oraz dokumentowany dziesiątkami zdjęć Polaroid. Bob zapisał, że udało się mu wepchnąć pięść i przedramię do odbytu chłopaka. Matko Bosko, poziom ohydy tej sprawy jest bez precedensu. Nawet Gecht może się schować. Jak ten chłopak musiał cierpieć. Oczywiście, jak się można spodziewać, odbyt Toda nie wytrzymał i pękł, powodując silne krwawienie. Ale chłopak nadal żył. Był to 13 dzień tych niewyobrażalnych tortur. Jednak był w opłakanym stanie. Schudł niesamowicie. Był bardzo brudny i śmierdział. Bob postanowił go wykąpać, bo stracił ochotę na seks z tym śmierdziuchem. Zabrał go więc do łazienki, żeby go wykąpać, ale Todd był już na drodze ku opuszczeniu tego świata, choć Bob nie chciał tego widzieć. Pęknięcie odbytu było tym, co przegięło. Todd dostał silnej infekcji i sepsy. Kiedy Bob niósł jego wyczerpane i zbrukane ciało do łazienki, on wydał ostatnie tchnienie. W końcu zaznał spokoju 1 lipca 1986 roku. Bob był bardzo rozczarowany, ale szybko mu przeszło. Ciało potraktował jak każde poprzednie. Ćwiartowanie, worki, śmieciarka. Koniec. Do tej pory, choć odnotowano już, że młodzi homoseksualni mężczyźni znikają bez śladu, nadal nie powiązano ich ze sobą. A co za tym idzie, nikt nie szukał jednego sprawcy, czyli Bob nie był nawet na radarze. Dodatkowo już raz był przesłuchiwany i został wykluczony, więc nie wracano do niego. Mimo to Bob zrobił sobie przerwę. Potrzebował czasu i chciał upewnić się, że nikt go nie szuka. Minęło kolejnych 11 miesięcy w spokoju, zanim pomyślał o kolejnych łowach. Ale to, co jest dość istotne, to fakt, że Bob nie był jak inni seryjni mordercy. Przede wszystkim znał wszystkie swoje ofiary, a to raczej się nie zdarza. Oraz nie chodził na łowy, tak jak na drapieżnika przystało. Każda z jego ofiar w sumie sama wpadła mu w ręce, więc był oportunistycznym mordercą. I tak w czerwcu 1987 roku nadarzyła się kolejna okazja, z której nie omieszkał skorzystać. Pewnego dnia bardzo wcześnie rano Bob otrzymał telefon z lokalnego aresztu. Dzwoniącym był 21-letni Larry Pearson. Był on jednym z dawnych lokatorów Boba. Miał kłopoty i nie miał innej opcji, więc zadzwonił do jedynej osoby, która przyszła mu do głowy, czyli do Boba Berdelli. Chłopak został aresztowany za obnażanie się w miejscu publicznym. Dodatkowo od pewnego czasu był bezdomny i zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. Bob po wysłuchaniu jego opowieści powiedział, że mu pomoże. Wyciągnie go z aresztu i zapłaci za niego kaucję. Ale w zamian ma z nim zamieszkać i pomagać mu w domu. No Jacha, że się zgodził. Znał metody Boba, ale w tym momencie miał to gdzieś, byle wyjść i znaleźć schronienie. No i z deszczu pod rynnę. Początkowo wszystko szło naprawdę dobrze i niewinnie, bo Bob nie zamierzał uwięzić chłopaka. Lubił go, a ich relacja nie opierała się na seksie. Bob naprawdę chciał się zaprzyjaźnić z Larym, ale po pierwszych 2 tygodniach obsesyjne myśli wzięły górę. Zaczęło się od tego, że w sumie zawsze Berdella uważał, że Lary niewystarczająco pomaga mu w domu. Uznał, że chłopak tylko leży na kanapie i korzysta z jego gościny, nie dając nic w zamian. Czy tak było? Ciężko stwierdzić, ale Bob w to wierzył. Zaczęły się sprzeczki, ale nadal nie było tragedii. Miarka przebrała się, kiedy Larry rzucił jakimś sucharem na temat gejów. Tego Bob nie docenił i uznał, że za to musi ukarać Larego. 23 czerwca 1987 roku Larry stał się szóstym więźniem Boba. Tego wieczoru obydwaj pili w salonie spore ilości i wtedy Bob uznał, że czas zrobić ruch. Podał dużą ilość standardowego siuwaksu Laremu i po chwili chłopaka odcięło na amen. Tylko że tym razem Bob nie był w stanie zatargać Larego do sypialni, bo był sporym chłopakiem. Dlatego jako pierwszy skończył w piwnicy. Tam Bob związał go struną od fortepianu, powodując ból i ogromne obrażenia. Ale to akurat Bob lubił. W końcu jarał się cierpieniem swoich ofiar. Wstrzyknął również w gardło Larego kreta,
aby uniemożliwić krzyki i zabrał się za to, co lubił najbardziej, czyli tortury. Przez kolejne 5 dni trwały gwałty, bicie, rażenie prądem. Chłopak, który szukał schronienia, trafił do piekła. Bardzo smutne. Larry ciągle walczył. Nie chciał się poddać, ale z każdym dniem tracił siły. Kiedy w końcu przestał stawiać opór, Bob wyjaśnił mu zasady. Powiedział, że jeśli Larry będzie ich przestrzegał, nie będzie torturowany. A jakie to były zasady? Proste. Ma się nie stawiać podczas seksu. Miał odpowiadać tylko wtedy, kiedy był zapytany i miał się do niego zwracać per mistrzu Bobie. 50 twarzy Greya na sterydach. Od tego momentu nastała wynaturzona rutyna między tymi dwoma mężczyznami. Codziennie rano Bob schodził do piwnicy i gwałcił Larego. Następnie podawał mu środek uspokajający na czas, kiedy wychodził do pracy. A kiedy wracał do domu, od razu szedł do piwnicy, żeby dalej gwałcić chłopaka. Ta rutyna trwała przez kolejne 3 tygodnie. Codzienne gwałty i sporadyczne bicie. Ale randki w piwnicy nie były tak przyjemne dla Boba jak w sypialni. Postanowił więc przenieść go na górę, poprawić atmosferę. Założył więc chłopakowi kaganiec i smycz i jak psa zaprowadził do sypialni. Tam skrępował go ponownie i przywiązał do łóżka. Przez kolejne tygodnie Larry grał w tę grę. Wiedział, że inaczej tego nie przeżyje. Liczył na jakąś chwilę nieuwagi. To dałoby mu szansę na ucieczkę. I powiedzmy, że gra chłopaka opłaciła się. Po 6 tygodniach Bob zaczął wierzyć w postawę Larego i zaczął przyznawać mu pewnego rodzaju przywileje, jak oglądanie telewizji w sypialni czy schodzenie na śniadanie do kuchni. Larry wiedział, że taka postawa sprawi, że w końcu uda mu się uciec i ocalić życie. Z czasem zachowywał się tak, jakby zaczęło mu sprawiać to przyjemność, jakby byli parą. A to usypiało czujność Boba. Naprawdę uwierzył, że jego życie jest jak z filmu Kolekcjoner. Larry się w nim zakochał i teraz będą już na zawsze razem. 5 sierpnia 1987 roku Bob zrobił coś, czego wcześniej nie robił z żadnym ze swoich więźniów. Zaufał mu i zapragnął, żeby Larry zaspokoił go oralnie. Tylko że się przeliczył, bo niedługo po tym, jak Larry zabrał się do roboty, zacisnął zęby, ile tylko miał jeszcze siły. Szarpał przy tym głową jak wygłodniałe zwierzę. Bob był w szoku. Ból był niesamowity, ale kiedy zobaczył, że jego Johnson zwisa tylko na kawałku skóry, jak ochłap, mało nie zszedł na zawał. Wściekł się tak, że zaczął okładać Larego kijem, który zawsze miał pod ręką. Obił go okrutnie. Chłopak ledwo żył, kiedy ten skończył. I pewnie zabiłby go tam na miejscu, gdyby nie to, że ocknął się, że sam jest ranny i musi ratować swoje narzędzie. Udał się do szpitala, żeby ratować co się da i dałabym majątek za to, żeby zobaczyć reakcję personelu medycznego, jak ściągają gacie i usłyszeć wyjaśnienie, jakie podał. Tego nie znalazłam. Szkoda. Niemniej jednak połatano go i udało się uratować małego Boba. Ale miał zostać w szpitalu na kilka dni, żeby uniknąć powikłań. Tylko że on miał w domu więźnia i nie wiedział, co się z nim działo. Czy już wyziono ducha, a może się ocknął i ucieka. Musiał to sprawdzić. Powiedział więc, że musi na chwilę skoczyć do domu i sprawdzić, co z jego psami, bo przecież miał hodowlę czał-czało, ile jeszcze pamiętacie. Lekarz pozwolił, o dziwo, więc Bob wskoczył w taksówkę i popędził do domu. Na miejscu okazało się, że Larry jeszcze dycha, ale ledwo. Berdella wiedział, że w sumie to nie stanie mu w najbliższym czasie, więc chłopak stał się zbędny. Założył mu więc plastikową torbę na głowę i zostawił, aby ten się udusił. Nie mógł się pozbyć od razu ciała, bo musiał wracać, więc rozkręcił klimę na maksa, żeby jak najbardziej spowolnić rozkład ciała i pojechał do szpitala. Spędził tam 3 dni, podczas których ciągle myślał, czy aby Larry nie śmierdzi za bardzo, bo sąsiedzi wezwą policję. Jak tylko wrócił do domu, poćwiartował ciało i wywalił jak zawsze. Zostawił sobie jednak głowę Larego na pamiątkę, podobnie jak w przypadku drugiej ofiary, Roberta Sheldona, którą wykopał i
oczyścił z błota i resztek tkanek oraz postawił na półce w sypialni. W miejsce jego głowy wsadził głowę Larego. Przez kolejne 7 miesięcy Bob żył, jakby nie miał na koncie 6 morderstw. Dalej zabawiał sąsiadów, prowadził swój sklepik z dziwnymi przedmiotami. Czy kiedyś miało się to skończyć? Dzięki Bogu tak, i to już niedługo. Ale zanim to nastąpiło, Bob postanowił schwytać jeszcze jedną ofiarę. 21-letniego Chrisa Braysona, którego zgarnął z ulicy 29 marca 1988 roku. Tym razem postąpił inaczej, bo nie znał go wcześniej. Zauważył go tego dnia na ulicy i zaprosił do auta. Porozmawiali chwilę i to wystarczyło, żeby przypieczętować los Chrisa. Bob zaprosił chłopaka do swojego domu, a on się zgodził. Kiedy przyjechali na miejsce, wszystko potoczyło się dość szybko. Kilka drinków i przeprowadzka na pięterko do sypialni. Ale kiedy szli po schodach, Bob inaczej niż zwykle ogłuszył chłopaka metalową rurą, zdzieliwszy go po głowie. Potem poleciał zastrzyk z środka uspokajającego i Chris był w pułapce. Skończył jak wszyscy poprzednicy, przywiązany do łóżka i nagi. Kiedy się ocknął, zrozumiał natychmiast, że jest w niebezpieczeństwie, ale Bob miał już wyrobioną rutynę. Kret do gardła, połamane palce, gwałty i bicie. Chciał oślepić chłopaka jak poprzednio, tym razem postanowił użyć wybielacza. Chris był oczywiście cały czas przytomny, ale żeby nie wrzeszczał, bo jakoś ten myk z kretem do gardła nie zdawał egzaminu, zakneblował go kawałkiem gąbki, którą przytrzymywała struna od fortepianu i owinął ją wokół głowy Chrisa. Musiał strasznie cierpieć, bo to powodowało rozcięcie policzków i ust. Chciał złamać jego opór i próbował osiągnąć to, co udało się z Larym, czyli uzyskać uległość Chrisa. Dlatego tortury były bardzo ciężkie. Prąd, igły, sodomia. Bob pokazał też Chrisowi zdjęcia swoich poprzednich ofiar i powiedział, że wszystkie one zginęły, ponieważ nie przestrzegały zasad. Chłopak uwierzył we wszystko. Miał przecież wszystko czarno na białym. Poddał się więc. Szybko się uczył, że aby przetrwać, musi się słuchać. Zagrał swoją rolę koncertowo, iście oscarowo, bo wystarczyły zaledwie 2 dni, żeby Chris dostał przywileje, takie jak jedzenie śniadania w kuchni czy oglądanie telewizora. Struny fortepianowe zamieniono na zwykłe liny. Chris nawet mógł palić papierosy w sypialni. Robił wszystko, żeby mistrz Bob był zadowolony. Nawet zadowalał go oralnie bez gryzienia. Uśpił czujność Berdelli, który chyba za bardzo uwierzył, że nikt z nim nie wygra, albo najzwyczajniej w świecie stał się niechlujny, ponieważ pewnego dnia popełnił kilka błędów naraz. Pierwszym był fakt, że wyszedł z domu, nie dając Chrisowi środka usypiającego. Kiedy chłopak usłyszał, że potwór wyszedł, nie czekał długo. Ponieważ mógł palić, jego ręce często były lekko skrępowane, aby mógł sięgnąć po fajka. Tym razem właśnie tak było, więc szybko uwolnił obydwie. A żeby oswobodzić nogi, użył zapałek, aby przepalić liny. Później kolejny błąd. Arogancja Boba go zgubiła. Nie zamknął okna w sypialni. Kiedy Chris to zobaczył, wiedział, że to jest jego szansa. Nie chciał ryzykować schodzenia na dół. W każdej chwili Berdella mógł pojawić się przed domem. Poskromił strach przed skokiem z pierwszego piętra i pofrunął w dół na złamanie karku. Złamał stopę, ale adrenalina buzowała w jego żyłach, więc nie zwracał uwagi na ból. Biegł ile sił Charlotte Street, wrzeszcząc w niebogłosy. Jakiś pracownik budowlany zauważył go. Nagi, zakrwawiony, z obrożą na szyi. Co za widok! Ale Chris był uratowany. Mężczyzna wezwał pomocy i szybko na miejscu pojawiła się policja, która zabrała Chrisa do szpitala. Zanim odjechał, powiedział pokrótce, co mu się stało, kto go porwał i w którym domu był przetrzymywany. To był szok usłyszeć coś takiego. To nie mogła być prawda. Ale przecież sam się nie okaleczył. Trzeba było to sprawdzić. Poszli więc do domu wskazanego przez tego przerażonego chłopaka, ale nikogo tam nie było. Nie czekali długo, bo zaraz
Podjechał samochód. Z środka wysiadł Bob, przerażony, blady jak ściana. Podobno zapytał policjantów, co się stało, czy miał kłopoty, ale odpowiedzią na jego pytanie były kajdanki na nadgarstkach i odczytane prawa. Bob Berdella został aresztowany. Natychmiast wydano nakaz przeszukania jego domu, a to, co znaleziono wewnątrz, było istnym piekłem. Ogólnie w domu panował syf. Wszędzie śmieci, psie kopska, zgniłe mięso, zapewne dla tych psów. Smród nie z tej ziemi. Już to sprawiło, że policja wiedziała, że mają do czynienia z niezłym pojebem. Później znaleziono jego zwyrodzienniki i to był szok. W sumie to mało powiedziane, bo kilku policjantów nie wytrzymało i zaczęli wymiotować, a kilku nawet płakało, kiedy odczytano fragmenty. Nie wspomnę o zdjęciach. 350 zdjęć, które niestety można znaleźć bardzo łatwo w necie. Nie zachęcam, bo są przerażające. Odnaleziono również prawo jazdy Waltera oraz czaszkę należącą do Roberta, choć na razie nie znali jeszcze tożsamości ofiar. Później weszli do sypialni i tam było wszystko. Łańcuchy, liny, pałki, generator prądu, igły, młotek. Wszystko. Potem poszli do piwnicy, a tam krwawa orgia wszędzie. Nawet nie trzeba było używać luminolu, bo widać było wszystko gołym okiem. Hak do podwieszania ofiar przed wykrwawieniem. Jezu, co oni musieli myśleć, jak na to wszystko patrzyli. Kolejne tygodnie zeszły na bodaniu domu i zbieraniu dowodów przeciw Berdelli. W tym czasie Bob siedział w areszcie i nienawidził każdej minuty tego pobytu, ponieważ sprawa przedostała się do mediów i stała się sensacją, bo Bob był znany w lokalnej społeczności. Ludzie byli w absolutnym szoku, że Bob Berdella mógł się czegoś takiego dopuścić. Niektórzy nawet podejrzewali, że został wyrobiony. Media jednak chętnie podchwyciły temat, używając określeń takich jak dom z horrorów czy komnata tortur. Nadano mu nawet przydomek rzeźnik z Kansas City, miano, które przylgnęło do niego na stałe i funkcjonuje do dziś. Określano go mianem nieludzkiego potwora i złego czciciela szatana. W gazetach pisano, że Bob sprzedawał ludzkie czaszki swoich ofiar na swoim straganie. Pojawiły się nawet doniesienia, jakoby handlował tam ludzkim mięsem. Takie rzeczy szybko wymykają się spod kontroli, ale nic takiego nie miało miejsca. Bobowi jednak bardzo nie podobał się sposób, w jaki przedstawiano go w mediach. On nadal widział to, co robił jako próbę znalezienia miłości. Nie widział się jako potwora, więc nie mógł tego zaakceptować, kiedy słyszał, że tak o nim mówią w mediach. W ciągu tych kilku tygodni policja próbowała przesłuchać Boba, ale ten milczał. I choć wydawało się, że dowodów jest mnóstwo, policja miała w rzeczywistości trudności ze zbudowaniem sprawy przeciwko Bertelli. Nie było jeszcze DNA, nie mieli też żadnych ciał poza odnalezioną głową Larego Pearsona i czaszką Roberta Sheldona. Przeszukali lokalne wysypiska śmieci, ale nie znaleźli żadnych zwłok. Owszem, mieli te wszystkie zdjęcia mężczyzn w różnych pozach, ale policja przypuszczała, że może niektórych z tych fotografii powstały podczas igraszek, do których doszło za zgodą mężczyzn. Policja dysponowała również zeznaniami Chrisa, który fizycznie doszedł do siebie. Mimo to policja obawiała się, że nie uda im się dowieść 6 morderstw i jednego porwania oraz tortur. Opracowali więc plan. 3 sierpnia 1988 roku Bob Berdella usłyszał zarzut popełnienia jednego morderstwa. Wiem, frustrujące, ale mieli tylko tyle dowodów, aby udowodnić mu jedno morderstwo. Chcieli skazać go na karę śmierci za to jedno, a później, jak już będzie siedział, wydusić z niego przyznanie się do pozostałych zbrodni. Rozpoczął się proces. Wszyscy byli na sali sądowej, w tym Bob Berdella. Spodziewano się, że będzie to bardzo długi i przewlekły proces, ponieważ Bob nic nie powiedział do tej pory. Kiedy sędzia zapytał go, czy przyznaje się do postawionego mu zarzutu, on zaskoczył wszystkich. Przyznał się do zamordowania Larego Pearsona. To był szok. Nikt się tego nie spodziewał, ale Berdella nie zrobił tego bezinteresownie. Niczego tak się nie bał jak kary śmierci, więc poszedł na ugodę z prokuratorem.
Powiedział, że opowie o wszystkich zbrodniach w zamian za dożywocie. Złożył pełne, szczere zeznania, wchodząc w najdrobniejsze szczegóły. Trwało to aż 3 dni. To właśnie dzięki temu mamy tak dużo informacji w tej sprawie. Śledczy wiedzieli, że Bob czerpał prawdziwą przyjemność ze składania tych zeznań. Wyglądało to tak, jakby na nowo przeżywał te wszystkie wydarzenia. Podobały mu się też reakcje śledczych: szok, obrzydzenie. Jedynym wyrokiem, jaki można było wydać w tej sprawie, to 6-krotne dożywocie. Ale to nie koniec. Bob nie dał o sobie zapomnieć. Prawie natychmiast po tym, jak zatrzasnęły się za nim kraty, zaczął drugą batalię sądową. Oskarżał policję i media o to, że zszargali jego dobre imię. Czujecie to? Bob chciał, by ludzie zapamiętali go jako dobrego człowieka. Tak bardzo przejmował się swoją reputacją i wizerunkiem, że utworzył fundusz dla rodzin ofiar. Przekazał im cały swój majątek i wszystkie pozostałe pieniądze, próbując zadośćuczynić za swoje czyny. Bob wystąpił nawet w telewizji, próbując się bronić. Twierdził, że nie jest potworem, a jedynie zwykłym człowiekiem, który dopuścił się złych czynów. Koniec świata. Nie siedział długo, bo zaledwie 4 lata po tym, jak został aresztowany, doznał rozległego zawału serca. I 8 października 1992 roku, w wieku zaledwie 43 lat, Bob Berdella zmarł. W tym miejscu zakończę tę wyjątkowo trudną opowieść. Kochani, mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca, a jeżeli nie, to rozumiem, nie obrażam się, było wyjątkowo momentami ciężko nawet mi. I wielokrotnie musiałam przerywać, dlatego nie wyrobiłam się z materiałem, bo mnie po prostu najzwyczajniej w świecie pokonał. Ale wydaje mi się, że jest to opowieść godna wysłuchania i dziękuję wszystkim, którzy zechcieli jej wysłuchać. Mam nadzieję, że podacie ją dalej, bo to jest naprawdę materiał, który wydaje mi się, że jest warty po prostu większej uwagi, ale zostawiam to do waszej oceny. Będę chętnie czytała wasze komentarze. Myślę, że to jest na tyle bulwersująca sprawa, że pewnie macie wiele do powiedzenia i wiele przemyśleń. Ja wam serdecznie dziękuję. Jeszcze raz bardzo, bardzo was przepraszam, że jest o dzień później i że nie udało mi się go opublikować wcześniej dla wspierających. Wynagrodzę wam to niedługo kolejnym materiałem tylko i wyłącznie dla was. No ale naprawdę ciężko mi się nad tym pracowało, choć po części z przyjemnością. Wiem, że to brzmi fatalnie, ale tak było. Kochani, dziękuję Wam za wsparcie, dziękuję, że jesteście. Dziękuję przede wszystkim za wszystkie kawy, które dostałam i mam nadzieję, że zechcecie mi postawić kolejne. A ja dalej idę pracować. Czekam na Wasze lajki, na Wasze komentarze i do usłyszenia niedługo. Pa!